Cześć, siemano. Tym razem zapraszam Was na unboxing oraz prezentację pamięci RAM. Są to G.Skilla Trident Z5 Neo RGB, czyli wersja ze światełkami, a co ważniejsze wersja z AMD Expo, czyli podprocesory AMD Ryzeny. Są to pamięci o traktowaniu 6000 MHz, czy tam 6000 MB transferów, jak zwał, tak zwał. 64 GB, dwie kości po 32, o opóźnieniach 30, 40, 40. I napięciu 1,40 V z tego co widzę. Jeśli chodzi o te pamięci, tak, to są kolejny, jeśli oglądaliście inne filmy, to kolejny element mojego nowego zestawu, którym chcę się z Wami podzielić. Dlaczego 6000 MHz? Myślę, że w tym wypadku to jest chyba najbardziej istotne w całej tej układance. Otóż procesory AMD najlepiej radzą sobie w ustawieniu symetrycznym, czyli kiedy procesor, szyna i tak dalej pracują z tą samą częstotliwością. A takie ustawienie jest możliwe na procesorach, na Ryzenach. Tak naprawdę, jeśli traficie bardzo dobry chip, no to do 6600 MHz jesteście w stanie takie traktowanie ustawić. Natomiast jeśli traficie gdzieś tam słaby czy przeciętny chip, procesor, no to 6000 MHz powinny działać na każdej sztuce procesora. Takie jest założenie. I po prostu jeśli nie ustawicie właśnie symetrycznego traktowania, które symetrycznie jest w stanie podzielić się między szyną a procesora a pamięcią, to po prostu stracicie na wydajności zamiast zyskać. Zyski tak naprawdę z tego, co się orientuję, to jeśli kupicie pamięci o traktowaniu tam powiedzmy 7800 MHz, no to wtedy już jesteście w stanie gdzieś tam jakby nadrobić te braki, że ta szyna nie jest ustawiona symetrycznie samym traktowaniem. I wtedy już zaczynacie notować zyski od tych 7600, 7800 w górę. Natomiast te zyski są raczej marne. No ja chciałem osobiście kupić 6400, bo raczej większość procesorów, no zwłaszcza mój, powinien to obsłużyć. No natomiast po prostu nie były za bardzo dostępne i ciężko było takie kości znaleźć. Jako że 6000 to sweet spot, no to po prostu były najbardziej dostępne, najbardziej powszechne i nie było problemu z ich kupieniem. Ja wybrałem G.Skilla, po prostu jest to marka, której ufam. Wiadomo, kiedyś G.Skilla, pamiętam jak składałem poprzedniego PC-ta, brało się dlatego, że oferował jedne z najlepszych możliwości overclockingu. Teraz G.Skilla tak naprawdę ten overclocking nie ma większego znaczenia, no bo tak jak mówię, no teraz wszystkie te pamięci wychodzą, mają te 6000 MHz. Bez problemu sobie takie pamięci możecie już kupić i odpalić. Profil ten AMD Expo, czy tam jeśli ktoś ma Intela, to XMP, żeby to traktowanie się ustawiło, natomiast no, kiedyś troszeczkę to inaczej wyglądało. Ale ja osobiście do marki G.Skill jestem przywiązany, powiedzmy, mam dobrą opinię na jej temat. Też te pamięci według mnie są bardzo ładnie wykonane. Tutaj mamy wysokie radiatory. Szczerze powiedziawszy, to Trident Z, które mam w swojej starej platformie, według mnie są ładniejsze. Obiektywnie, tak, subiektywnie rzecz ujmując. Te już tak mam wrażenie, że nie są tak ładnie wykonane jak tamte. Tutaj ten pasek ciemno-czarny tu jest ciemniejszy niż reszta radiatora. Oczywiście tutaj mamy pasek LEDowy, RGB adresowalny. Też mam wrażenie, że no jest on na pewno mniejszy niż w tej starej wersji RAM-u. Natomiast zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
To jest też LEDy, to kwestia subiektywna. Jedni lubią, inni nienawidzą. Ja osobiście lubię, wiadomo, z LEDami wszystko jest lepsze, więc dla mnie spoko. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No i tak jak mówię, dlatego 6000 megatransferów, no bo po prostu jest sweet spot dla AMD i nie ma sensu kupować szybszych, bo są po prostu dużo droższe, żeby jakieś naprawdę dodatkowe FPS-y wykrzesać z pamięci, no to trzeba by już kupować 8000 MHz w górę, a też nie każda płyta główna tak naprawdę to obsłuży. Teoretycznie te wszystkie topowe płyty powinny to obsłużyć, tak czy moja Taichi, natomiast różnie to bywa. Nie na każdej płycie to się, z tego co wiem, udaje osiągnąć, więc zapłacić dużo więcej pieniędzy za pamięci i nie mieć pewności, czy to się da później ustabilizować, żeby działało, trochę bez sensu. No a nawet jeśli się uda, to potem te 2% więcej FPS, czy 1% więcej FPS, czy to jest warte tyle nerwów i zachodu? No wydaje mi się i przede wszystkim pieniędzy, że nie. Także tak to wygląda. Tak jak mówię, pamięci, no wykonanie solidnie, całkiem ciężkie. Szczerze zdziwiłem się, jak podniosłem pudełeczko z tymi pamięciami, że ważą aż tyle, bo no jest tu kawał metalowego radiatora, no to wychodzi. 32-gigowa kość, całkiem ciężka, więc mam nadzieję, że całkiem nieźle będzie ciepło ten radiator odprowadzał. O, już pierwszy błąd pałkarza, nie trafiłem. Ok, trafiłem jednak ząbka, więc całkiem nieźle się to zapowiada. Także jeśli Wam się podobało, oczywiście jak zwykle moja subiektywna opinia, nie znam się, ale się wypowiem, no to zostawcie łapy w górę, oczywiście suba na kanale i jeśli jesteście ciekawi, gdzie to będzie montowane, no to zapraszam do moich pozostałych filmów, gdzie omówię cały zestaw komputerowy, no i oczywiście mam nadzieję, będą się pojawiać na bieżąco nowe testy, nowych rzeczy, oczywiście obiektywnie, subiektywnie z mojej strony. Także trzymajcie się, do usłyszenia, hej!